Czy możliwe jest dialogiczne pamiętanie? To jakby taka summa summarum mojego namysłu i doświadczenia badania pamięci. I powiem już na wstępie, że ja nie mam takiej złotej odpowiedzi, która by powiedziała tak, możliwe. No i w zasadzie też nie powiem nie, niemożliwe. Natomiast wydaje mi się, że ważne, żeby sobie to pytanie stawiać. Ważne to jest po to, bo ono uruchamia taki namysł nad tym. Żyjemy w świecie, w którym wszystko galopuje i ta pamięć jest odmieniana przez nie 7, a 100 przypadków. Czasami nic z tego nie wynika, bo żonglujemy słowami, a no właśnie, a fajnie byłoby, żeby poprzez postawienie sobie tego pytania rzeczywiście poszerzać i pogłębiać sobie namysł nad tym, czy rzeczywiście jest to możliwe. Do mnie ta sama nazwa dialogiczne pamiętanie przyszła od Alajdy Assmann i jej publikacji. Generalnie chodzi o to, że, i w pełni się z tym zgadzam, że żyjemy w takim czasie konkurencji pamięci, mimo różnych pięknych deklaracji o tworzeniu pamięci europejskiej, to ciągle, i tu już abstrahuję od Alajdy Assmann, kto chce, niech doczyta, że żyjemy jednak w takiej dość ostrej konkurencji pamięci cały czas, mimo tych prób tworzenia różnych mniej czy bardziej fikcyjnych wspólnot pamięciowych. I to nie dotyczy tylko konkurencji pamięci narodowych, ale przecież są również pamięci różnych grup społecznych, grup wyznaniowych. Oczywiście te najbardziej antagonizujące, które znamy, dotyczą pamięci narodowych. I teraz ja mówię tak, potrzebna nam jest dialogiczna pamięć, to znaczy, ale żeby to nie było tylko idee fix i utopią, to najpierw powinniśmy uczyć tego, co ja nazywam polifonią pamięci, to znaczy ona by się składała z polifonia pamięci z dwóch takich zasad, mianowicie po pierwsze, że powinniśmy się zastanawiać albo budować w sobie wrażliwość na pamięć innych. No jest tak, i to jest naturalne. Ja tego nie krytykuję, bo z tych wszystkich moich doświadczeń wiem, że pamięć, mówię to teraz w przenośni, mojej rodziny jest mi bliższa niż innych rodzin, bo po prostu bliżej znam członków tej rodziny, jestem z nimi w relacjach emocjonalnych i tak dalej. I tak samo jest z budowaniem później coraz szerszych wspólnot, tej pamięci lokalnej, mojego miasta, jestem dumny z mojego miasta, bo i też pamięci narodowej. Znaczy, generalnie jestem przeciwny temu, by budować nasze wyobrażenie przeszłości na dumie, bo jak wiemy, od dumy jest niedaleko do tego, by zbudować narrację wstydu i zrobić taki proces wykluczania. Należą do nas ci tylko, którzy są albo mogą być dumni z naszej przeszłości, a nie ci, którzy budują pedagogikę wstydu, więc to nie jest dobra droga w jakiejkolwiek formacie. Nie mówię tylko o narodowym, ale również wolałbym, żeby emocjonalny stosunek do miasta, wsi, miejsca też budował się na takim pozytywnym zauroczeniu, a nie koniecznie na dumie. Afirmacji, ale afirmacji krytycznej również z dodatkiem, co jest możliwe, by nie wpaść w arogancję, moje najlepsze i moje
najpiękniejsze i tak dalej, bo to do niczego nie prowadzi. I teraz, żeby nie być w abstrakcji, czy takie coś jest jak dialogiczne pamiętanie możliwe, wracam do tytułu, odniosę się do mojego osobistego doświadczenia wieloletniego kierowania, ale też obserwowania i uczestniczenia w innej formie niż przewodniczący, mianowicie do Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. No sama nazwa wskazuje, że ona nie zajmowała się pamięcią, tylko zajmowała się tworzeniem podręczników. No ale jednak powstała w 1972 roku, kiedy jeszcze całkiem solidnie istniała żelazna kurtyna, ale nastąpił rodzaj takiego ocieplenia nie tylko w relacjach polsko-niemieckich, ale w ogóle w Europie. I teraz kraje w sposób chyba bezprzykładny doświadczone II wojną światową, czyli mówiąc wprost, niemiecką agresją na Polskę, tworzeniem generalnego gubernatorstwa jako laboratorium największego mordu na Żydach, ale również na ludności polskiej, zniszczenie dużej części dorobku materialnego Polski poprzez niszczenie miast, zasobów bibliotecznych, zabytków, wywożenie ich. I wreszcie epizod finalny, kiedy Niemcy wyrokiem aliantów wspieranych przez państwo polskie, bo takie plany jeszcze powstały w czasie wojny w ramach demokratycznego rządu londyńskiego, zostają wysiedleni z miejsc, które zamieszkiwali przynajmniej przez 150 lat, przestrzeni, którą nazywam takim szerokim pograniczem polsko-niemieckim od Olsztyna, takim rogalem przez Koszalin, Szczecin, Zieloną Górę, Wrocław, aż do Katowic. I te dwa państwa 30 lat po wojnie, niespełna 30 lat po wojnie, dochodzą po tej tragedii, katastrofie, dochodzą do wniosku, że powinni wspólnie rozmawiać o historii, tworzyć małą wspólne interpretacje tej historii, tak, żeby wzajemnie się zrozumieć i żeby nie budować antagonistycznych wizji. Ktoś powie, no tak, ale co to ma do pamięci? No bezpośrednio niby nic, prawda? No bo zajmujemy się analizą historii. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę, że ta wiedza w mniejszym czy większym stopniu, bo pamiętajmy ciągle, że do 1989 roku nie ma możliwości demokratycznej debaty w Polsce, ale wpływa na pewne zmiany w podręcznikach, buduje sieci kontaktów, to jednocześnie uczy tego, co powiedziałem na wstępie, że dla tworzenia przed tym dialogiczną pamięcią, polifonii pamięci uczy wrażliwości, która jest podstawą tej wrażliwości wobec pamięci innych. I ten dorobek komisji sfinalizował się w 1920 roku, kiedy powstało po wieloletnim projekcie drugi na świecie bilateralny podręcznik do historii w 4 tomach, w których nie tylko, albo inaczej, on nie jest polsko-niemieckim podręcznikiem, jest normalnym podręcznikiem, który w Niemczech i w Polsce może funkcjonować w ramach istniejących programów, aczkolwiek istnieje jeszcze mały znak zapytania, bo w Polsce nie został uznany. Ciągle liczę, że to jest tylko przypadek i w tych dniach to się sfinalizuje. Myślę, jesteśmy w końcu marca,
2021 roku. Tak czy owak, udało się grupie kilkudziesięciu osób stworzyć wspólną wykładnię. Wspólną to nie znaczy sztucznie sprowadzaną do wspólnego mianownika, bo współczesna dydaktyka pozwala na to, żeby wykorzystać różne interpretacje do pogłębiania refleksji i myślenia historycznego. Więc tych różnych interpretacji się nie chowa gdzieś pod dywan, odwrotnie. One są impulsem do tego, żeby zadać pytanie, jeżeli tak jest, to dlaczego? No i w ten sposób myślę, że mogę powiedzieć, że wychodząc od abstrakcji, czy możliwe jest dialogiczne pamiętanie, że możliwe są działania, które jemu sprzyjają. Takim działaniem właśnie jest ten proces wytwarzania podręcznika. Przed kilkunastu laty już chyba mój współredaktor, przed kilku laty profesor w Uniwersytecie w Oldenburgu, Hans-Henning Hahn, poszedł dalej jeszcze, wychodząc naprzeciw temu dialogicznemu myśleniu. Mianowicie mniej czy bardziej, ale prawdopodobnie obserwują Państwo, że historia, że pamięć czy budowanie pamięci to nie jest tylko wolna gra i ta pamięć jest czysta w tym sensie, że nie podlega mechanizmom manipulacji i tak dalej. Podlega jak najbardziej emocjonalizacji, budowania jej w oparciu o strach i tak dalej. Mechanizmów jest wiele, które budują tę pamięć. I to myślę zarówno o relacjach wewnętrznych, polsko-polskich, gdzie się antagonizuje społeczeństwo poprzez interpretację albo pseudointerpretację historii, a tym bardziej to widać w relacjach międzynarodowych. I Hans-Henning Hahn zadał bardzo, bardzo ciekawe zadanie nam wszystkim. A może warto zbudować coś takiego jak kodeks zachowań polityki wobec pamięci. Oczywiście nikt nie będzie go egzekwował, bo nie ma takiego prawa, ale samo uświadomienie sobie, że polityka pamięci może być celowym budowaniem dominującej, czasami hegemonialnej narracji o sobie wobec innych narracji słabszych partnerów w Europie. Bo mamy na przykład większe środki, bo mamy większe możliwości medialne, bo jesteśmy sprytniejsi, żeby pewną wiedzę przekazać, a innej nie przekazać. I to się odbywa. To nie jest fikcja. Tak się dzieje. Tak się dzieje czasami dlatego właśnie, by budować coś, co ja nazywam trochę fałszywą dumą narodową, ale dzieje się też dlatego, że pamięć jest w strategiach zarządzania społeczeństwem w zależności od kraju, ale jednym z ważniejszych, przynajmniej w Polsce, instrumentów władzy. No i taki kodeks pamięci, istotą jego była zachowanie autonomii poszczególnych wspólnot pamięci. Nie wolno delegitymizować, mówię to już bardziej własnymi słowami niż Hansa Henninga Hahna, wspomnień i pamięci innych. Każdy ma prawo, i każda grupa społeczna, narodowa, wyznaniowa ma prawo do własnej pamięci. I istotą tego kodeksu byłoby szacunek i potrzeba traktowania pamięci innych jako pamięci, którą, autonomicznej pamięci. Czyli wracam do tego swojego pojęcia, w ten sposób tworzy się taki pejzaż polifonii pamięci. Zdajemy sobie z niego sprawę, że on jest, że się odbywa i poszanowanie tej polifonii może być taką drogą do dialogicznego pamiętania. No i
I chciałbym, żeby to było praktykowane. Nie jestem naiwny, nie wiem, że te narodowe egoizmy, które tak mocno zakorzeniły się w strukturach myślenia połowy XIX wieku, przynajmniej w dalszym ciągu są bardzo istotne. Nie chcę też powiedzieć, że jakaś europejska pamięć byłaby na to antidotum, też nie byłaby. Ja myślę, że zmierzanie do tego, znaczy, że to jest rzecz naturalna, że pamięć jest częścią tradycji, która buduje wspólnotę narodową, nie jest niczym złym. Natomiast pamiętanie o tym, żeby była ona nieantagonizująca, myślę, że jest refleksją, która powinna nam towarzyszyć. Ja mówię o takim pamiętaniu agonistycznym. Pojęcie wziąłem od filozofki, badaczki społecznej Chantal Mouffe, która stworzyła je do analiz zjawisk społecznych, a przenosząc je na poziom pamiętania, ja bym powiedział, że różni się tym od pamięci antagonistycznej, że pozwala właśnie na budowanie dialogu. To znaczy zakłada, że są różnice, agonistyczność zakłada różnice, które są niezbędne dla dialogu, bo bez różnic nie ma dialogu, ale zakłada jednocześnie niezwalczanie w konkurencji tych pamięci, ale porozumiewanie się poprzez te różne pamięci i próby zrozumienia. I przemawia za mną ten nie jakiś optymizm szczególny, ale pewna praktyka, którą pokazałem na przykładzie podręcznika, że realizacja takiej pamięci dialogicznej jest fajnym zadaniem edukacyjnym i zadaniem również w edukacji obywatelskiej, które może nam towarzyszyć w świadomym budowaniu własnych pamięci kulturowej i być takim odgromnikiem do wykorzystywania pamięci do celów zarówno wewnętrznych, politycznych, jak i bilateralnych, czy w ogóle międzynarodowych.